Assassin's Creed Valhalla to dla mnie bez wątpienia najlepszy Assassin's Creed, a i przy okazji bardzo dobra gra o wikingach. Ubisoft kontynuuje swoją praktykę wydawania dużych dodatków do sztandarowej serii, abyśmy mogli pospędzać jeszcze więcej czasu w skórze Eivora. Najnowszym dodatkiem jest Wrath of the Druids, który dostaje sporą nową mapę, nową fabułę i oczywiście nowe zadania. Czy warto zainwestować we wściekłość druidów? Zapraszam. Eivor po zjednaniu sobie Brytyjczyków i wytrzebieniu tych, których zjednać się nie dało, postanawia wpaść na gościnne występy do Irlandii, gdzie jak się okazuje Celtowie mają swoje problemy, a na domiar złego rozpanoszył się po kraju kult druidów Danu. Bohater odwiedza Dublin, gdzie postanawia pomóc zjednoczyć Irlandię pod panowaniem jednego władcy. Historia jest w stylu Assassin's Creed, mieszają się tu postacie historyczne z wymyślonymi na potrzeby gry. Niemniej schemat działania jest podobny jak w podstawce. Zjednujemy poszczególne regiony, wykonujemy zadania dla lokalnych władców i wataszków, podbijamy kolejne zamczyska. Jest to taka Valhalla w mikroskali. Niemniej ciekawiła mnie historia, choć zwroty akcji były grubymi nićmi szyte i łatwo się było ich domyślić. Dodatek oferuje zupełnie nową, jak na standardy DLC, dużą mapę podzieloną na 4 regiony. Nie będę wyjaśniał tego, co jest powtórzone z podstawki, tutaj odsyłam do mojej recenzji w Valhalli. Niemniej, synchronizacje, zbieranie skarbów, najazdy, to wszystko znamy z Valhalli i jest też tutaj. Nowością są placówki handlowe, które możemy przejąć, a które będą dostarczać jakiegoś surowca i tutaj miałem mały zgrzyt. Eivor, jak to wiking, przez całą podstawową grę brał wszystko jak mu się podobało przy pomocy topora i miecza, ale nagle w Irlandii, aby zdobyć placówkę handlową, musi mieć akt własności. To jak nakładanie barbarzyńcy sędziowskiej togi. Po prostu nie pasuje. No ale już tam, ze zdobyciem aktu własności jest też mini zadanie. Po przejęciu placówki do naszej skrzyni w Dublinie spływają dobra, możemy je wydobyć ze skrzyni w każdej chwili. Podobny schemat lata temu był chociażby w Assassin's Creed 2. Zdobyte dobra możemy wymienić na różnorakie przedmioty. Mogą to być jakieś elementy kosmetyczne do naszego Drakkara, czy elementy oręża. Każda taka wymianka podbija status Dublina, więc jest to w zasadzie podobny temat jak rozbudowa naszej wioski w podstawce. Nowością są też starcia z druidami. Następują one na dość ograniczonym terenie, gdzie Eivor zostaje podtruty dziwnymi oparami. Walka polega na pokonaniu kilku przeciwników. Czasami zdarzy się, że może zostać przywołany mocarny wilkołak, nad którym trzeba spędzić chwilę. Zamiast templariuszy z podstawki mamy kult Danu, składający się z kilku członków. Każdego z nich trzeba wytropić, zbierając wskazówki. Ten element wypadł całkiem ciekawie i z przyjemnością eliminowałem bezlitośnie kolejnych druidów. Całe szczęście z dodatku wyrzucono pyskówki, które w polskiej wersji językowej były po prostu niegrywalne. Niestety to koniec nowości. Też nie ma co wymagać od dodatku, że nagle doda cuda na kiju. To po prostu więcej tego, co mieliśmy wcześniej. Szkoda, że zabrakło zadań pobocznych w stylu, jakie były w podstawce, gdzie mieliśmy przedstawiony jakiś problem i sami musieliśmy go rozwiązać. Tutaj nie ma w sumie ani jednego takiego zadania, więc białe kropki na mapie to albo zbieractwo, albo pojedynki. Szkoda, naprawdę szkoda. Zalecany poziom Eivora przy odwiedzaniu Irlandii to 55, jednakże jeśli ukończyłeś Valhallę, twój poziom wynosi pewnie ponad 400. Spokojnie, gra co prawda przeskaluje poziom trudności, ale i tak wymaksowanym Eivorem nie miałem najmniejszych problemów, aby lać wszystkich w opór i zginąłem może z raz, więc dodatek po ukończeniu gry podstawowej jest łatwy, prosty i przyjemny. Muszę za to tutaj zganić techniczną stronę gry. Trochę czasu minęło od premiery, a niektóre błędy są rażące. W kilku przypadkach nie pojawiła mi się ikona aktywności przy ustawianiu kamieni i trzeba było kilka razy odwiedzać tą samą miejscówkę, aż ikonka się pojawi i będzie można zacząć zadanie. A i tak 2 miejsca niestety uparcie pozostały nieukończone, bo nie było możliwości. W innym przypadku koniec zadania się powiesił, wyświetlając komunikat na środku ekranu, który nie chciał zniknąć. Problem był taki, że nie mogłem wtedy wykonać ani szybkiej podróży, ani zapisać progresu, bo gra twierdziła, że wciąż jestem w stanie walki. Reset gry spowodował, że straciłem jakieś 40 minut rozgrywki. Podobno problem też miało wielu graczy z pobraniem dodatku na premierę.
Jeśli chodzi o oprawę, znacie to z Walhalli. Irlandia aż tak bardzo od Anglii się nie różni. Owszem, znajdziemy tutaj trochę inną architekturę, wszędobylskie celtyckie krzyże, fajnie wypadła miejscówka, która jest plażą wielorybników. Ogólnie oprawę uznaję za genialną w Walhalli, więc i tutaj nie jest inaczej. Miejscówki cieszą oko, spowite gęstą mgłą mokradła, klify, zamczyska, wszystko to wygląda wspaniale, ale nie oczekujmy game changera względem podstawki. Do tego wszystko może działać w 4K i 60 ramkach na sekundę w trybie prędkości lub w 4K i niestabilnych ramkach w trybie jakościowym. Oczywiście mówimy tutaj o najnowszych konsolach. Tak czy tak, Wrath of the Druids wygląda nadal oszałamiająco i jest na czym oko zawiesić. Czy warto? Cóż, odpowiedź na pytanie jest prosta. Jeśli podobała Ci się Valhalla, to tutaj dostaniesz więcej tego, co lubisz. Jeśli jednak podstawka Cię odrzuciła, nie ma tu zupełnie nic, co by miało zmienić Twoje nastawienie. Dla mnie powrót w buty Eivora był świetnym doświadczeniem. Ukończenie dodatku zajęło mi jakieś 12 godzin przy odfajkowaniu niemal 95% znajdziek na mapie, więc jak na dodatek jest godnie i nie ma wstydu. Valhalla to nadal świetna gra, a dodatek to tylko potwierdza. Pewnie jeśli pojawi się jeszcze kolejny dodatek, również chętnie go ogram, bo powrót do gry po kilku miesiącach był o wiele przyjemniejszym doświadczeniem niż się z początku spodziewałem.